Jesteśmy w szklarni. Jak widzicie, roślinki chyba mają się dobrze. Oczywiście banany tutaj, przez to, że nie były podlewane prawie wcale, niektóre wyglądają tragicznie, ale niektórym roślinkom całkiem to sprzyja. W każdym bądź razie dzisiaj w szklarni jest 10 stopni. Tak jak zapowiedziałem, nie grzałem w niej kompletnie. Temperatury, jakie tu panowały, to były około, najniższą, jaką udało mi się zanotować, to 2 stopnie. A jak widzicie, w związku z tym, że niektóre zostały wprowadzone z zewnątrz, to też podejrzewam, że na pewno w nowym sezonie trochę ślimaków się tu znajdzie. Nie wiem, czy pamiętacie, w zeszłym roku dostałem echmeę od mojej małżonki, ona kwitła. Jak na ten czas ma około 5-4 odnóżek. W każdym bądź razie, z tego co czytałem, echmea wymaga temperatur około 20 stopni i tak dalej. No ale czasami jak sprawdzam te poradniki do praktyki, to tu generalnie wcale to nie ma, że tak powiem, odzwierciedlenia, bo jeżeli najniższa temperatura w szklarni wynosiła 2 stopnie, była duża wilgotność, a echmea ma się całkiem dobrze, jak widzicie, to wydaje mi się, że te poradniki na temat danych roślin to są pisane, że tak powiem, maszynowo. Podają temperatury, które mamy w domu. No w każdym razie papryczki. Jak pamiętacie, to są te papryki ostre, które sadziłem w zeszłym roku i wydaje mi się, że w tym roku będą kwitnąć. Jakieś mniejsze tamarillo, to jak widać kompletnie obżarte przez ślimaki. No tu bananki wyglądają tak sobie z tego względu, że ja je w ogóle przez ostatnie 2 miesiące ponad nie podlewałem. No jeżeli chodzi o zimę, to w tym sezonie to ona była strasznie łagodna. Jeszcze się nie spotkałem tutaj w tym roku. Najniższą temperaturę, jaką udało mi się zarejestrować, to 0 stopni. Natomiast tydzień temu, bodajże w poniedziałek, w szklarni najwyższą temperaturę, jaką miałem, to było 29 stopni, które przyświeciło słoneczko i w każdym bądź razie miło, sympatycznie tu było. Jak mówiłem z jednym z poprzednich filmów, przydałoby się tu sprzątanie i finalnie go nie zrobiłem. Jednakże myślę, że gdy temperatury, słonko wychodzi, temperatury zrobią się bardziej sympatyczne, to tu w szklarni przeprowadzę wielkie sprzątanie łącznie z myciem poli węglanej. Widzę, agawy jakieś takie brzydkie się porobiły. Podejrzewam, że ślimak ją przeleciał, to znaczy bez skojarzeń. Po prostu ten liść przeżarł i dlatego tak się zrobiło, bo reszta wygląda ok, ale cykasik za to na przykład tutaj bardzo fajnie wygląda. No mówię, jak się troszkę cieplej zrobi, to zacznę ostre sprzątanie tutaj. Pamiętacie Aonium arboreum, które mi się tak rozleciało? To znaczy spadło i rozleciało się na wiele części. Generalnie wsadziłem je do doniczek, z których nic nie wykiełkowało. I zobaczcie, jak się prezentują teraz. Normalnie wydaje mi się, że się ukorzeniły bardzo ładnie, także z ukorzenianiem tej roślinki chyba nie ma najmniejszych problemów. Tu natomiast orzechy, kasztany. No, martwe części roślin to niektóre się troszkę pokryły pleśnią, tak jak tutaj. Ale jak zrobi się troszkę cieplej, to one, myślę, odbiją. Także się nie martwię tym na razie. Cytrusy niektóre zrzuciły liście, na przykład kumkwat. U jeden z cytrusów czeka go przesadzanie. Jeżeli chodzi o kany, to ja ich nie ruszałem. Generalnie w poprzednim roku zrobiłem tak samo, po prostu kany sobie wypuszczają cały czas odnóżki nowe i te stare, zwiędnięte po prostu odciąłem w poprzednim sezonie. Bez problemu to zadziałało. To by było na tyle z relacji ze szklarni. Ja Wam życzę jak najszybszego nadejścia wiosny. Życzę Wam miłego weekendu i do zobaczenia w następnym filmie. Tymczasem w pitajowej dżungli.